Siemaneczko, zapraszam na kolejną prezentację mapki do Farming Simulator 25. Dziś tą mapą jest Mecklenburg Lake District, czyli Pojezierze Mecklenburskie. Mapa jest oczywiście w typie europejskim, autorem tej mapy jest Holden, rozmiar mapy to 489 MB. Dostępna mapa jest na wszystkie platformy, oczywiście znajdziecie ją na ModHubie, a link do tej mapki znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Opis do mapy. Pojezierze Mecklenburskie. Witamy w Mecklenburgii, w rolniczym sercu północno-wschodnich Niemiec. Poznaj szczegółową i autentyczną mapę Mecklenburgii, inspirowaną regionem o tej samej nazwie. Mecklenburgia Pomorze Przednie. Mapa oferuje wszystko, czego potrzebujesz do zróżnicowanego i realistycznego doświadczenia rolniczego. Od klasycznej uprawy roli i hodowli zwierząt, po biogazownie i różne punkty produkcji. Cechy główne. Jedno gospodarstwo z silosami, wiatami oraz garażami, kolejne gospodarstwo dla krów ze stodołą, zbiornikiem na gnojowice i z dużym pastwiskiem na zewnątrz. Mamy fermę trzody chlewnej do tuczu i hodowli. Znajdziecie również wydajną biogazownię do produkcji energii. Na mapie znajdziecie 36 pól o różnej wielkości, 5 łąk, nowe uprawy z Pfalz Agrar, kilka dodatkowych punktów sprzedaży i co najważniejsze według autora, typowo północno-niemiecki krajobraz z pagórkami, małymi lasami, wiejskimi drogami i jeziorami. Razem z mapą Pojezierze Mecklenburskie pobieracie kilka modów zależnych. Jak widzicie, są to najczęściej dosyć duże budynki. Już pewnie wiecie, w jakim klimacie będzie ta mapa. Podobna mapa już była prezentowana u mnie na kanale. Oczywiście te modyfikacje pobierzecie automatycznie, jeżeli pobieracie tą mapę poprzez opcje w grze. Rozgrywkę na tej mapce rozpoczynamy w miejscowości, która jest centralną częścią tej mapy. O właśnie, zobaczcie, tutaj dosyć taki ciekawy element znalazłem. I z tego co kojarzę, ta miejscowość też należy do nas. Tutaj w tej miejscowości znajdziemy dosyć dużo takich naszych elementów. Znajdują się tutaj budynki z zielonki. Trzeba wspomnieć, że Mecklenburgia Pomorze Przednie jest to północno-wschodnia część Niemiec, czyli stare NRD. I ta część Niemiec graniczy z Polską, dokładnie z województwem zachodniopomorskim. Tak więc tutaj też klimaty troszeczkę takie polskie. Dodatkowo, zważywszy na fakt, że to jest byłe NRD, mamy tutaj taki charakter w sumie miejscowości popegierowskiej, można by to powiedzieć. Tak to się prezentuje. Nie mamy takich bloków jak w Polsce, ale są takie domki wszystkie na jedno kopyto. Przechodzimy do analizy PDA i tutaj, to o czym wcześniej mówiłem, bardzo duże pola są wygenerowane. Czasami mamy tutaj takie kropki, to są po prostu wiatraki. Te wiatraki możecie kupić, możecie je później sprzedać, później sobie zrobić takie bezproblemowe pole, ponieważ no, w przeciwnym przypadku będzie tutaj troszeczkę trudniej pracować. Zobaczcie, jakie duże są tutaj pola. 15 hektarów, tutaj pole, znaczy może nie pole, bo to jest cały land, to trzeba wziąć też pod uwagę, tak? Bo to jest rozmiar całego landu. Tutaj jest startowe, trochę mniejsze, no ale to jest też powyżej 5 hektarów. I to, o czym mówiłem, zaczynamy z własnością całej miejscowości i wszystkich dróg. Mamy tutaj jakieś tereny leśne, tak więc coś takiego. Tak to się tutaj prezentuje. A pola, no to tak jak już tu pokazałem, pole to i jeszcze mamy tutaj 5 hektarów. Ale tych pól większych jest tutaj zdecydowanie dużo. 12 hektarów, tutaj kolejne pole też całkiem spore, tutaj następne. Czasami zobaczycie takie małe kropki, to są po prostu wiatraki. Możecie, tu jest akurat pole, natomiast wiatrak możecie kupić. Tam stoi oczywiście wiatrak, możecie go później sprzedać i ten teren połączyć z całym polem, w związku z tym nie będziecie mieli problemów z objeżdżaniem wiatraków, jeżeli chcecie. No, zobaczcie, ile to kosztuje. Będzie to raczej droga inwestycja, ale można tak się też pobawić. Więc tak się prezentuje ta mapka. Jak widzicie, duże pola, czyli taki typ pegierowski. Jeżeli chodzi o dodatkowe uprawy, to one są tutaj oczywiście dodane, ale nic poza tym, czyli chyba najgorsza wersja. Czyli dodajemy uprawy, żeby było fajnie i zostawiamy ten fakt. Nic tutaj więcej się nie dzieje. Kalendarz jest zrobiony. Oczywiście też mamy dla tych dodatkowych upraw. Oczywiście. I jeżeli chodzi o budynki inwentarskie, to na samym starcie nie mamy żadnych budynków inwentarskich, ponieważ to gospodarstwo, na którym tutaj rozpoczynamy, ma charakter taki
produkcji roślinnej, ale na mapie mamy bardzo duże budynki inwentarskie. Pewnie widzieliście modyfikacje, to już pewnie wiecie, o czym za chwilę będę mówił i pokazywał. Jeżeli chodzi o prace polowe i kontrakty, to zobaczcie, jak one są tutaj dobrze wycenione. Prosta zasada, duże pola, duże kontrakty, duże kwoty do zebrania. I mamy też oczywiście chyba problemy z tymi nowymi standardami, ponieważ to jest taka mapa jakby z 22 wyciągnięta troszeczkę. Takie mam wrażenie, nawet te budynki są też tak trochę klimatem z 22. Przy czym, szczerze mówiąc, takie typy PGR-owskie mapy bardziej podobały mi się w 22. Farming Simulator 25 jest zbyt taki wypasiony, zbyt taki idealny. W tym sensie zbyt taki fajny, jak na takie klimaty PGR-owskie, gdzie wszystko jest pogięte, szarobure i zardzewiałe. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, co najmniej jeden jest. Nie ma tutaj produkcji, jak tutaj pokazywałem, nie ma produkcji, tak więc no, w sumie jest tylko jedna mleczarnia, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w tego typu mapach nie można spodziewać się wielkiej ilości produkcji, jeżeli to jest jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości. Tak więc do tego ja nigdy nie mam jakichś większych problemów. Możecie sobie postawić ile chcecie tych produkcji. Tu ewentualnie możecie to tak zrobić, tylko że te produkcje najprawdopodobniej też nie będą przyjmowały tych nowych upraw, no i one tylko będą mogły być sprzedawane. No całe szczęście możecie je sprzedawać, bo jak tutaj widzicie, że to również no, oczywiście co najmniej 2 punktach sprzedaży. Tak więc to jest ten plus. Jeżeli chodzi o wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego, mamy tutaj dodatkową taką mapę gleb i to jest ten duży plus też. Jest tutaj zindywidualizowana ta mapa gleb. Ja mam takie wrażenie, że nie jestem do końca pewien, czy nie grałem w tą mapę Farming Simulator 22. Nie jestem aż taki pewien, ponieważ te mapy Mecklenburgia, Pomorze Przednie, jest ich kilka. Ja już tutaj na swoim kanale jakiś czas temu prezentowałem mapę, która się w ogóle nazywa Mecklenburgia, Pomorze Przednie. Jest to mapa razy 4, taka potężna, tak więc ona już tutaj była zaprezentowana no i tutaj mamy Pojezierze Mecklenburskie, to się tak nazywa, tak? No i wchodzimy na teren naszego gospodarstwa. Jest tutaj na razie taki bardziej nowoczesny, taki farmingowy, tak? Czyli mamy te garaże, mamy biny, to są w miarę standardowe budynki, ale widzicie już jaka wielkość. Fajna tutaj ta kostka brukowana mi się podoba. Tutaj mamy coś ciekawego, zaraz podejdziemy, to są z modyfikacji podorzucane, czyli mamy zbiornik na herbicydy. Okej, fajnie to wygląda. Dosyć dużo takich substancji będziemy potrzebowali, bo jednak tutaj są duże pola. No i garaże, wiaty i sprzęty startowe. To są w miarę takie, może nie jakieś wybitnie duże sprzęty na starcie, ale odpowiednio wielkie. Zresztą, nie wiem, czy wrzuciłem tutaj tą modyfikację, żeby sobie zobaczyć, jak to w garażu. Jeżeli chodzi o ciągniki, to jest tylko jeden. Szkoda, bo liczyłem, że będzie ich więcej, autentycznie. Przyczepy mamy Rudolfy. Akurat mi się podobają. Te przyczepy zawsze mi się podobały. Pług, jest kultywator, jest nasz siewnik, rozsiewacz do nawozów. Kombajn, też fajny, że jest Evion. Moim zdaniem powinny być większe, autentycznie. Ja bym tutaj obstawiał na większe sprzęty. No ale zostały tak dobrane. Ja autentycznie wziąłbym tutaj naprawdę większe sprzęty. Chociaż z drugiej strony te pola startowe, no nie są jakieś wybitnie duże. Bo tu łącznie na starcie mamy około 10 hektarów. Tak? Jeżeli chodzi o pola uprawne, no to może na start rzeczywiście to wystarczy. Ale to na start, bo tylko i wyłącznie to jest taka baza, gdzie rozpoczynamy naszą działalność. Okay? I tutaj jest taka nowsza część tego gospodarstwa. I tu przechodzimy do części takiej starszej. No i już widzicie, ten klimat się troszeczkę zmienia. Mamy tutaj, to jest chyba zbiornik też na gnojowice. Fajnie to wygląda również. Okej. Okay. I tutaj są, na przykład okopowe można przetrzymywać w tych garażach. Tylko nie wiem, czy to nie jest nasze. Chyba jeszcze nie jest nasze. To należałoby kupić, jeżeli się nie mylę. To tak. Ile to będzie kosztowało? 38 000. I teraz dopiero. To jest naprawdę całkiem niezły interes. Teraz tak, tutaj dopiero mamy ten zbiornik na gnojowice. Bo startujemy stąd, oczywiście, tak? I tu jest nasze pole jedno. Wyjdziemy sobie jednak z rolnictwa precyzyjnego, bo to czasami jest problematyczne. No dobra. Mamy tutaj co? Jest Walter i Ben. Dobra, okej.
Teraz wejdziemy, jak to wygląda w środku. To są modyfikacje bodajże od Razaka, tak? Jest dużo, no może nie aż tak dużo. Sam autor dużo tutaj modów zależnych wrzucił, własnych. To też takowe robi. Razak też budynki robi, między innymi jego jest chlewnia, która była ostatnio aktualizowana. I co jeszcze? I chyba są polskie pegierowskie obory tutaj. Tak więc tak to wygląda. Mamy za niewielkie pieniądze dodatkową taką w sumie taki garaż, tak? Ale tutaj można by przechowywać, zobaczcie, bo jest tutaj, o właśnie, wentylacja, siano na przykład przetrzymywać, czy coś takiego. Jest całkiem fajnie zrobiona, bo można z różnych miejsc podjeżdżać, na przykład tu można wjechać ciągnikiem i tam rozładować siano, czy coś takiego. Całkiem spoko to by wyglądało. Tego typu stodoły. O właśnie, brakowało mi tego słowa, powiedziałem garaż, to jest stodoła. Dobrze, przejdźmy dalej, bo tu jest kilka innych ciekawych miejsc do zakupienia. 58, no jak widzicie, dosyć dużo kosztuje. Mam nadzieję, że tych pieniędzy mi tutaj wystarczy, bo tutaj jest kilka dosyć fajnych budynków do zakupienia. I to, o czym mówiłem, jest chlewnia od Razaka. Dosyć fajny budynek i też taki klimatyczny, co nie? Jeszcze te hydranty takie stare. Dosyć fajnie to wygląda, ogrodzone. I no, dosyć duża ta chlewnia. Nie wiem, na ile tutaj świń. O, na 500. Tak więc całkiem zdrowe te budynki. Więc będzie można się tutaj pobawić naprawdę, no, na dużą hodowlę. Można się ustawić. Duży zbiornik na gnojowice. Jest znowu taka stodoła, która jest dokładnie chyba taka sama w tym samym układzie. Czyli tu jest wjazd, tam przyjeżdżamy, ale tutaj jest zbiornik paliwa, a tu z tamtej strony, ale czy tutaj nie, tu jest w ogóle jako stodoła w tym sensie, jako magazyn na belki najprawdopodobniej. Tak przynajmniej to wygląda. Co nie? Tylko gdzie jest ten punkt zarządzania? Być może przed wjazdem, bo tu jest paliwo. Tak, tu jest paliwo. Może z tamtej strony? Zaraz zobaczymy. Bo widzę, że tutaj są jakieś triggery, tak więc najprawdopodobniej. I to by było naprawdę spoko rozwiązanie, szczerze mówiąc. Też nie widzę tego triggeru, żeby tutaj coś wyładować. A może ktoś tylko sobie tak postawił ten trigger? Zastanawiam się. Fajnie by było, gdyby tutaj... Bo jest, zobaczcie, jak gdyby to tak wygląda, nie? Dobra, nie wnikamy. O, to mi się podoba, ten budynek. Jest spoko, co nie? Całkiem spoko. No i widzicie, że są takie klimaty właśnie takiego nerdowskiego, powiedzmy, PGR-u. Nie wiem, jak one się nazywa, chyba LPG, czy coś takiego, już nie pamiętam. Tutaj fajna taka płyta obornikowa, dosyć duża. Ciekawe, jaka ma pojemność. Już wiemy. 3 miliony. Właśnie od tego chlewika. I tutaj jest kolejna stodoła, tylko że ona jest troszeczkę inaczej. Bez tych wjazdów z boku. Okej? Tak więc tak się prezentuje. Całkiem spoko. Wjazd mamy od drogi, więc elegancko. Jakiś baobab rośnie. No i dosyć fajnie to wygląda. Czyli ten budynek, chlewnia z zapleczem, tak więc jeszcze tutaj zbiornik na paliwo, więc bardzo fajnie. Tutaj mamy miejsce, tutaj nie byłem, czy ja tutaj nie byłem? A, nie wiedziałem, że tutaj można wodę pobierać, więc to jest fajnie też zrobione w tym miejscu. Ponieważ tutaj mamy pastwiska na tej mapie, jeżeli się nie mylę, więc albo można je zrobić, ewentualnie postawić sobie. Dobra, teraz oczywiście tutaj ciekawa jest miejscówka, ale na to mi zabraknie pieniędzy. Dobrze, sprzedamy sobie po prostu, o właśnie, tą chlewnię, bo ją już tam zwiedziliśmy. Teraz idziemy do obory, która mi osobiście jest bardzo dobrze znana, bo to jest obora od Ditka, i na której ja grałem, czy obora, no bo to jest całe, znaczy obora jest jak gdyby centralnym budynkiem tego terenu, tak? Natomiast tutaj jest po prostu hodowla krów, ferma krów, można powiedzieć, tam można wjeżdżać i znowu te fajne stodoły. One mi się podobają. Ciekawe, co tutaj jest. Dobre. Kuhhof. Czyli to jest ferma krów, tak? No od razu wjeżdżamy sobie tak, nie jest to ogrodzone nawet. Czyli to, o czym mówiłem, że cała miejscowość należy do tego PGR-u. Znaczy, to jest, nie wiem, czy to jest spółdzielnia, nie wiem jak to, już nie pamiętam jak to w Niemczech nazywano. Ale to chyba raczej spółdzielnia chyba. Więc podobne budynki, ale właśnie o tej oborze mówiłem. Ja bardzo dobrze pamiętam z Farming Simulator 22.
No i do 19 ona już jest, przepraszam, do 19. Do 19, bo mi się przypomniała bruzda, to już w ogóle była jazda, ale tutaj, z tego co pamiętam, tu się chyba ścieli, jeżeli się nie mylę. Tutaj możemy karmić i mamy, tak, tutaj odbieramy mleko i z boku mamy jeszcze takie, o właśnie, taki teren, gdzie można, no jest taki wybieg i teraz jest łąka, co nie? I po drugiej stronie podejrzewam, że jest płyta obornikowa taka duża, jeżeli się nie mylę, powinna być przynajmniej, no jest. Jest duża płyta obornikowa, tak więc, no klimaty, które pamiętam. Jest tutaj miejsce dla 200 krów, więc fajnie. Tak więc tutaj będzie się obornik spawnował, jakieś wanny z wodą. Dosyć ciekawie to wygląda. Dobrze, i tak, no jeszcze właśnie szukałem miejsca na gnojowicę dokładnie, bo to jest po prostu modyfikacja od Didek 96, jeżeli dobrze pamiętam. Ponieważ to jest taki PGR pack, jeżeli się nie mylę. On był wydany na pewno do Farming Simulator 22 i do 25 już od w sumie dosyć dawna jest również dostępny. Więc tutaj na tą mapę idealnie tego typu sprzęty, tego typu budynki może raczej pasują. Dodałem trochę pieniędzy, ponieważ zakupy się szykują. Tutaj bardzo fajne pastwisko. To, o czym mówiłem, że ujęcie wody mamy na wiosce, natomiast tu jest pastwisko dla, no, prawie 100 krów. Dosyć ciekawie to się prezentuje. Jest tutaj dosyć płasko, ale mam jedno zastrzeżenie. Jak na Pojezierze, to jest trochę... Nie ma jezior. Nie, jest tutaj jezioro. No dobra, bo już mi się wydawało, że tutaj nie ma jezior w ogóle, to by było trochę słabo, ale jest jakieś jeziorko, tak więc jest okej. Nie, nawet jest ich więcej i pociąg sobie jeździ tutaj, więc fajnie. Szkoda, że to jest tylko i wyłącznie po prostu taki element, o właśnie, dekoracyjny, że nie można tego wykorzystać. On, owszem, przejeżdża sobie tutaj, ale nie ma żadnej stacji, tak więc to nie jest do końca aż takie fajne. Tu mamy mleczarnię, czyli tą jedyną produkcję, która jest na tej mapie, taka już postawiona, tak ona się prezentuje. I w tej części mamy tutaj m.in. miejsce na sprzedaż gnojówki, obornik i jest tutaj Katie, czyli mamy punkt, gdzie możemy nabywać nasze zwierzęta, tak on się tutaj prezentuje. No i oczywiście jeszcze możemy sprzedawać belki ze słomą, sianem, czyli mamy tu odpowiednie triggery. Taki to klimat. Jest dosyć płasko, chociaż takie lekkie, delikatne pagórki są. Czyli no w sumie taki teren właśnie tej Mecklenburgii, tak? Lekkie są takie te pagóreczki. Dobra. I tutaj mamy... A, Sugar Factory. To dziwne. Aha, ale to jest... Dobra, to jest... Nie jest jako produkcja, to jest punkt sprzedaży. Bo już się troszeczkę, tak jak mówię, cukrownia? Przecież to jest tylko jedna produkcja. Już się troszeczkę zastanawiałem, o co tutaj come on. A to jest po prostu punkty sprzedaży. I mamy z jednej strony Sugar Factory, a z drugiej Potato Factory, czyli możemy sprzedawać tutaj po prostu okopowe. Idziemy do stacji benzynowej, tak ona się tutaj prezentuje, łącznie ze sklepem. Okej. I tego typu, zaraz zobaczymy, czy to tutaj jest coś napisane. No, Fendy, Herzlich Willkommen i tak dalej. Tak więc... Ale dobrze, jest tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. Idziemy dalej, ponieważ tak, tutaj mamy punkt do sprzedaży i tutaj kolejny punkt do sprzedaży. Fajnie, bo jest blisko drogi, jest kościół. Nie wiem, z której to mapy jest, nie? Dosyć charakterystyczny, on w Mecklenburgii trochę inaczej wyglądają. Może nie do końca, to jest bardziej takie alpejskie chyba. Nie wiem zresztą. Ale mi się wydaje, że to jest z tej mapy alpejskiej, co nie? Mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobra, tutaj coś ciekawego jest. Widzicie to? Może tam jakoś dobiegniemy. Ale to sobie na samym końcu, bo w sumie jeszcze duży kiosk rolniczy jako punkt sprzedaży, a tu jest market. Widzimy ten market. O, dobra, tak się prezentuje. Można by autentycznie zrobić troszeczkę produkcji, ale tak jak twierdziłem na samym początku, mapy, które przedstawiają jakąś rzeczywistość, no to niekoniecznie muszą mieć te produkcje. Są punkty sprzedaży, okej, dobra. Ale no młyn można by tutaj zrobić z tego. Wystarczyłoby wrzucić tu modyfikacje na dodatkowe triggery i zrobicie sobie młyny i inne rzeczy, tak więc to nie będzie jakimś dużym problemem. Wydaje mi się, że tutaj można będzie kupić las i go również odwiedzić. Będziemy odwiedzali las, no to fajnie. Las trochę słabawy jest moim zdaniem.
No troszeczkę taki na szybko zrobiony, taki chaotycznie drzewa powstawiane i tyle. A on powinien być posadzony, ten las, tak więc jak się tak z daleka popatrzy, to powinien być tu jakiś porządek i widać linie, po których były posadzone te lasy. No a tak to widać, że tu jest chaos jednak, tak więc ciekawe, wydaje mi się, że nie było w kontraktach kontraktów na rozbijanie skał, ale skały są, może kontrakty są, ale nie zwróciłem na to uwagi. Teraz tak, przejdźmy na drugą stronę, ponieważ tutaj jest, no dobra, kupimy to, ale tak naprawdę, dobra, i mamy, okej, kolejny zbiornik na gnojowice, tak, żebyście potrzebowali. To jest fajny pomysł, to jest fajny pomysł, aby wywozić gnojowice gdzieś w rejon, gdzie macie duże pola i w przypadku, gdybyśmy mieli pump and hoses do Farming Simulator 20 do 25, no to by było idealne rozwiązanie, bo później te pola mogłyby być nawożone właśnie, mielibyśmy źródło gnojowicy i to byłaby fajna rzecz. No tak jak pokazywałem wam, może nie będziemy tutaj kupować, tutaj jest mnóstwo tych wiatraków, jeżeli chcecie je usunąć, zresztą zaraz zobaczymy, podejrzewam, że da się je usunąć, tylko że najpierw trzeba je kupić. No dużo pieniędzy sobie wklepałem, tak więc kupimy je. I teoretycznie dobra, jeszcze kupimy ten teren. Dlaczegożby nie? Zaraz sprawdzimy, czy można sprzedać, nie? Można by sobie przygotować, jeżeli ktoś nie chciałby tych wiatraków, a chciałby sobie po prostu mieć pola, żeby pograć w takim starszym stylu. No dobra, te wiatraki w tamtych miejscach, bo to jest Pomorze, no tam wiatr hula, tak więc... Czekajcie, bo tutaj mam problemy, żeby sprzedać to. No i dobrze, sprzedajmy. No i tak jak mówiłem, będzie można to zrobić. Jeżeli ktoś by chciał się bawić tylko i wyłącznie w takim starszym stylu, bez wiatraków, chociaż wiatraki jak najbardziej pasują do tej części Niemiec. Tu jest dosyć płasko, niedaleko morze, tak więc no tutaj powiać potrafi. Tak więc tych wiatraków jest tutaj dosyć dużo, no ale trochę utrudniają pracę na takich dużych polach. Możecie je usunąć. Zanim sobie rozpoczniecie tutaj rozgrywkę, to możecie je usunąć i będzie łatwiej. Fajne jest to jeziorko. Tak więc są takie jeziorka na polach i trzeba to objeżdżać i się trochę męczyć. Tutaj jest jednak to jeziorko też. Tak więc fajnie. Fajnie to wygląda. Kupimy tutaj BGA, jak nie mam, bo to jest chyba BGA. Dosyć dużo kosztuje, ale jak zobaczymy, jak one tutaj wygląda. Trochę standardowy... A nie, to jest chyba z modyfikacji, jeżeli się nie mylę, te BGA. I dosyć duże silosy. Tak więc tak to się prezentuje. I BGA powinno być traktowane jako budynek, tak? Posiadane, tak więc obornik, ziemniaki. O! Fajnie, to można przerabiać. Więc jest tutaj większa różnorodność, bo to jest modyfikacja. I tutaj oczywiście też ścieżki technologiczne całkiem spoko będą działały, ponieważ są tutaj duże pola po prostu, tak więc pod tym względem nie powinno być problemów. Tu jeszcze mamy jeden taki punkt sprzedaży. Jak to wygląda? Wydaje mi się, że w sumie dobrym rozwiązaniem byłoby wstawienie tutaj modyfikacja na triggery. Jeżeli byście chcieli mieć trochę więcej produkcji, no to wtedy... Nie wiem, czy ten teren nie jest naszą własnością, bo jeżeli to jest naszą własnością... Aha, to nie, akurat ten teren nie. Okej. Tak więc ten teren nie, musielibyśmy... On jest w ogóle wyłączony, tak więc byłby tutaj chyba problem postawić. Ale miejsca na pewno znajdziecie dużo, bo jeżeli na przykład ten teren kupicie, tutaj jest dosyć dużo miejsca. Właśnie chciałem sprawdzić, czy tam nie jest jakieś pastwisko za tym. Które to miejsce? W tym kierunku. Czyli tutaj można by pastwisko sobie... O, spokojnie, dosyć duże pastwisko postawić za tą płytą obornikową. Albo tutaj użytkować taką łąkę, nie? I trawę sobie skosić. Tak więc... No dobrze. Płasko. Jest to mapa, no takim typie pegierowskim, bo widać te budynki, tak jak tutaj widzicie, jest obora od Ditka, mamy modyfikację od Razaka, czyli to już jest ten klimat troszeczkę taki pegierowski, nie? Dobra. Jak widzicie, mapa jest prosta, ponieważ no te mapy, które odzwierciedlają jakąś rzeczywistość, jeszcze taką rzeczywistość, gdzie są duże pola, bo jest duże gospodarstwo, gdzieś w centrum tego, no to generalnie tutaj nie ma wodotrysków i wodospadów i różnych ciekawych rzeczy i bajerów. Tutaj jest po prostu gospodarstwo, na którym będziecie pracowali i obrabiali te duże pola. No tu już od was zależy, czy to będą mniejsze sprzęty,
więcej was będzie grało, czy też bardziej nowoczesne i większe sprzęty. Ale mapa no, swój klimat ma. Widzicie tutaj miłośnik Fenda wyrył niemalże swoje uwielbienie i wykuł je. Nie, wymalował, bo już chciałem powiedzieć, że wykuł w kamieniu, ale nie, wymalował je dla swojej ulubionej marki, swoje uwielbienie. Więc nie ma tutaj chyba tartaku, przynajmniej nie zauważyłem. Może jest gdzieś, ale jak gdzieś mogłem go przeoczyć. Tu jest Dawid. Może gdzieś jest, ale może jest taka sytuacja, że ja go przeoczyłem. No ale to nie będzie problemów, żeby postawić sobie właśnie taki tartak. O, właśnie tutaj można by zobaczyć. Las jest trochę słaby, moim zdaniem. Trochę słaby jest. Znaczy nawet nie trochę, tylko zdecydowanie jest słaby. A pozostałe, tak jak powiedziałem, tego typu mapy, one charakteryzują się, że to jest tylko pole i jazda i krowie ogony i tyle, nie? Więc tutaj się nie będziemy zachwycali jakimś pięknem przyrody. Tutaj mógłbym jeszcze sprawdzić, jak to wyglądają, czy są jakieś zapory. Czy jest tu jakiś domek dróżnika, bo widzę, że uwielbienie dla Giants Editora tutaj zostało też uwiecznione. Powiem wam, że tego typu elementy spoko, lubię, jeżeli są na mapie. No i coś takiego, tak to wygląda tutaj. Są takie lekkie pagóreczki, takie delikatne i ten klimacik, no jest. Tak więc, wow, uciekamy. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Mapa ma swój klimat, może nie dla każdego jest. Troszeczkę w takim pegierowskim klimacie, ale takiego pegieru, nie takiego rozwalonego, tylko takiego, powiedzmy, gdzie po prostu da się gospodarzyć, a nie zaczyna się od wysadzania budynków, co nie? Dobra, to tyle w tej prezentacji, mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.